Miasto za murem. Podcast Muzeum Getta Warszawskiego. Do getta wkroczyli o świcie. Prawie 1000 żołnierzy Waffen-SS w mundurach, hełmach, z karabinami, miotaczami ognia, wspierani przez działa, wozy opancerzone i czołgi, weszło bramą od ulicy Nalewki. 3 miesiące wcześniej, kiedy naziści podjęli pierwszą próbę likwidacji getta w Warszawie, zaskoczeni zostali zbrojnym oporem ze strony żydowskich bojowców. Teraz, 19 kwietnia 1943 roku, Niemcom wydawało się, że są dobrze przygotowani, ale napotkali na jeszcze większy opór. Do walki przeciwko zawodowym i dobrze uzbrojonym żołnierzom niemieckim stanęło kilkaset żydowskich dziewcząt i chłopców, wyposażonych głównie w broń krótką, chałupnicze granaty, butelki z benzyną i bagnety. Są zdeterminowani, gotowi na wszystko. Ostrzeliwują atakujący getto oddział. Udaje im się nawet podpalić czołg. Niemcy znowu się wycofują. Tym razem jednak po przegrupowaniu i zmianie dowódcy na SS-Gruppenführera Jürgena Stroppa jeszcze tego samego dnia zaatakowali zamkniętą dzielnicę żydowską ponownie. Tak rozpoczęło się powstanie w getcie warszawskim. Pierwsze w Europie miejskie zbrojne wystąpienie przeciwko niemieckiemu okupantowi. Dowódcą żydowskiej organizacji bojowej, w skład której wchodziło około 500 osób, był Mordechaj Anielewicz. Sztab tej organizacji znajdował się w bunkrze przy ulicy Miłej. Dowódcą jednego z sektorów bojowych był Marek Edelman. I przez całe dekady, wspominając powstanie w getcie, mówiono tylko o bojowcach żobu. Ale dziś wiadomo, że na terenie getta warszawskiego walczyła jeszcze jedna zorganizowana, mniejsza pod względem liczebności, ale znacznie lepiej wyszkolona od ludzi Anielewicza i też lepiej od niej uzbrojona grupa konspiracyjna. ZZW, czyli Żydowski Związek Wojskowy. Kwatera główna Żydowskiego Związku Wojskowego mieściła się przy Placu Muranowskim. W podziemiach domu został zbudowany bunkier z bezpośrednim przejściem na stronę aryjską. Naziemne kondygnacje budynku zostały zamienione na fortecę obronną. Potwierdzają to zapiski kronikarza Emanuela Ringelbluma, który odwiedził siedzibę dowództwa w przededniu wybuchu powstania. Obejrzałem arsenał ZZW. Lokal mieścił się w tak zwanym dzikim, niezamieszkanym domu przy ulicy Muranowskiej 7, w 6-pokojowym lokalu na pierwszym piętrze. W pokoju kierownictwa było zainstalowane pierwszorzędne radio przynoszące wiadomości z całego świata. Obok stała maszyna do pisania. Członkowie kierownictwa ZZW, z którymi prowadziłem rozmowę przez kilka godzin, byli uzbrojeni w rewolwery zatknięte za pasem. W dużych salach na wieszakach znajdowała się broń różnego rodzaju, a więc ręczne karabiny maszynowe, najrozmaitszego rodzaju rewolwery, ręczne granaty, torby z amunicją i mundury niemieckie. W pokoju kierownictwa był wielki ruch, jak w prawdziwym sztabie armii. W mojej obecności zakupiono u byłego oficera Armii Polskiej broń za 250 000 złotych, na co dano zaliczkę 50 000 złotych. Zakupiono 2 karabiny maszynowe, większą ilość granatów ręcznych i bomb. Martyna Grącka-Rejak, zastępczyni kierownika działu naukowo-badawczego Muzeum Getta Warszawskiego, podkreśla, że mimo prowadzonych od lat badań dotyczących ZZW wciąż niewiele wiadomo ze 100% pewnością. Historia Żydowskiego Związku Wojskowego nie jest tak do końca łatwa do odtworzenia. Wynika to z różnych czynników, m.in. z pewnego rodzaju zaniedbań, które nastąpiły po zakończeniu II wojny światowej i tego, że bardziej wybrzmiewała historia tych, którzy ocaleli w większości czy większej grupie, czyli członków Żydowskiej Organizacji Bojowej. The ZZW had another problem. Mówi Yossi Swed, badacz historii z Menachem Begin Heritage Center w Jerozolimie.
that most of their commanders Żydowski Związek Wojskowy miał jeszcze inny problem. Większość jego dowódców nie przeżyła powstania. Inaczej było z żydowską organizacją bojową. Kilku jej ważnych członków przetrwało. Choćby Cywia Lubetkin, Antek Cukierman, Marek Edelman czy Izrael Gutman. Oni wojnę przeżyli, więc mogli zadbać o to, by historia udziału ich organizacji w powstaniu rozniosła się po świecie. deliver the story and talk about it, and they did. To, co wyróżnia Żydowski Związek Wojskowy, to jest jakby pochodzenie członków tej grupy. O ile członkowie ŻOB-u to są z reguły ludzie z tych takich bardziej sionistyczno-lewicowych organizacji czy grup typu Hashon Ratzair, Dror, Akiba, tego typu grup, o tyle członkowie Żydowskiego Związku Wojskowego wywodzą się z tej bardziej prawicowej odsłony, czyli są osobami powiązanymi chociażby z ruchem prawicowo-nacjonalistycznym Betar i z tej właśnie sionistyczno-prawicowej strony pochodzą. We must remember that both in Poland and both in Israel Musimy pamiętać, że tak Polska, jak i Izrael po wojnie stały się państwami reżimowymi. W Polsce zapanował komunizm, w Izraelu socjalizm. ŻZW było organizacją nacjonalistyczną, prawicową. Nie dziwi więc fakt, że lewicowe rządy nie były zainteresowane jej upamiętnieniem. it's natural that the political side of the left wing would not like to commemorate the underground of the right wing. I tutaj ta historia Żydowskiego Związku Wojskowego nie została wówczas w taki sposób jasno opisana, dlatego wciąż borykamy się z pewnymi kwestiami. Pierwszą niewyjaśnioną kwestią jest sam moment powstania ŻZW. Przez długi czas mówiło się, że to była organizacja w zasadzie zawiązywana już od jesieni 1939 roku. Późniejsze prace badawcze pokazują, że w zasadzie należy mówić o podobnym momencie konsolidowania się Żydowskiego Związku Wojskowego, jak i Żydowskiej Organizacji Bojowej, czyli jesienią 1942 roku. Jeden z członków ŻZW, znany jedynie pod pseudonimem Rudy Paweł, dołączył do organizacji na początku 1943 roku i w swoich wspomnieniach, które spisał niedługo po powstaniu w getcie, sugeruje, że związek został utworzony dopiero w styczniu lub lutym 1943. Na razie są to informacje nie dające się jednoznacznie potwierdzić. Historyk i twórca konspiracyjnej grupy Onek Shabbat Emanuel Ringelblum, który opisywał działalność ŻZW i znał wiele szczegółów dotyczących historii związku, też nie podał konkretnej daty i okoliczności jego powstania. Mimo to wydaje mi się bardzo ważne, żeby o nich mówić. Przez całe dekady nikt o Żydowskim Związku Wojskowym nie wspominał. Nikt nie badał jego historii. Nie chodzi mi o to, że teraz to ich mamy nazwać prawdziwymi bohaterami getta. Nie. Byli też inni, oczywiście. Ale historia ŻZW długo była białą plamą, którą teraz próbujemy zapełnić. Nie wiadomo nawet, ilu dokładnie członków miał ŻZW. Według Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej ze stycznia 1943 miało to być około 150 uzbrojonych osób. Ale są też przekazy mówiące o kilkudziesięciu osobach, a w niektórych publikacjach, jak choćby w książce Barbary Engelking i Jacka Leociaka Getto Warszawskie, przewodnik po nieistniejącym mieście, czytamy, że przed wybuchem powstania Żydowski Związek Wojskowy liczył około 260 osób. W organizacji działało sporo kobiet. Nie będzie przesadą, gdy powiem, że stanowiły 30% wszystkich członków ŻZW. Były głównie kurierkami. Miały niezwykle niebezpieczną misję przemycania broni do getta ze strony aryjskiej. To dzięki nim wiadomo też było, co dzieje się po żydowskiej stronie muru. Wiadomo, że nie wszyscy członkowie ŻZW byli związani z ruchem prawicowo-nacjonalistycznym. Część dołączyła do organizacji, gdyż nie mogli lub nie chcieli dołączyć do ŻOB-u. Z kolei dla ŻZW liczyło się, by przyjmować ludzi posiadających broń i umiejętność obsługiwania jej, a nie
odpowiednie poglądy polityczne. To, co też ich cechuje, to to, że to są osoby, które miały pewnego rodzaju przeszkolenie wojskowe. W związku z tym, że brały udział właśnie w takich organizacjach, które miały charakter trochę paramilitarny i były tam trenowane właśnie w tego typu działaniach, to jest ich przewaga i wyższość. Stąd też, kiedy mówi się o historii powstania w getcie warszawskim, to widać właśnie różnicę i to, że to ich przygotowanie, zarówno zabezpieczenie właśnie ZZW pod względem posiadanej broni, to oni posiadali CKM-y w getcie, te dwa, czy o tym, o czym pisze kronikarz getta Emanuel Ringelblum, który właśnie był pod wrażeniem tego, ile udało się członkom ZZW tej broni zgromadzić w jednym miejscu. I znów nie wiadomo, skąd ZZW miał broń, jaką dokładnie i ile jej było. Historyczka Martyna Grącka-Rejak wspomniała o 2 CKM-ach. Jak podają w publikacji bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze wokół Żydowskiego Związku Wojskowego profesor Dariusz Libionka i Lorenz Weinbaum, powołując się na relację innego członka ZZW, Ryszarda Walewskiego, związek mógł mieć maksymalnie 2-3 karabiny maszynowe, co już czyniło go grupą dużo lepiej uzbrojoną od żydowskiej organizacji bojowej. Różnica między tymi organizacjami polegała też na tym, że ŻOB swoją broń od polskiego podziemia otrzymał, a ZZW swoją kupował. Przeprowadzili wiele akcji zbrojnych, w tym jedną z bardziej spektakularnych, na placu Muranowskim. Muranowski Square. W czasie powstania dobrze uzbrojeni bojowcy ZZW przez 3 dni bronili zaciekle placu Muranowskiego. Marek Edelman w 1945 roku, bez wymieniania nazwy organizacji, o walkach w tamtej części getta pisał tak. Trwają zacięte boje na placu Muranowskim. Niemcy atakują tu ze wszystkich stron. Osaczeni bojowcy bronią się zawzięcie, w nadludzkich zmaganiach odpierają natarcia. Zostają zdobyte 2 KM-y i wiele innej broni. Zostaje spalony czołg niemiecki, to już 2 tego dnia. Łączniczka Władka Mead też pisała o walkach prowadzonych przez ZZW 19 kwietnia 1943. Tego samego dnia na placu Muranowskim rozegrawa się jeszcze jedna bitwa w obronie ostatniej reduty. Walczył tam oddział bojowy, zorganizowany przez inną z podziemnych organizacji działających na terenie getta, niezależnych od organizacji bojowej. Dość dobrze uzbrojony, skutecznie odparł kilka ataków i przez 2 dni z rzędu utrzymywał rejon Muranowskiej w swoich rękach. Także Cywia Lubetkin z ŻOB-u wspominała, że członkowie rewizjonistycznej grupy bronili odważnie ulicy. 20 kwietnia odparli wszystkie ataki Niemców i zadali im ciężkie straty. To jest ten właśnie moment zaciekłych walk, kiedy Żydzi rzeczywiście stawiają opór. Najpierw właśnie w momencie wybuchu powstania, później w poszczególnych punktach getta. W szopie szczotkarzy przede wszystkim walczyli członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej, natomiast na placu Muranowskim, który jest powiązany z siedzibą Żydowskiego Związku Wojskowego, no właśnie ta druga organizacja prowadziła działania i to była chyba najbardziej taka spektakularna walka. Tak? Tam też zresztą Niemcy wprowadzili czołg, żeby te walki zdławić i to też jest to miejsce symboliczne, jeżeli mówimy o powstaniu w getcie warszawskim, gdzie na jednym z budynków zawisły 2 flagi. Ta flaga oczywiście syjonistyczna, biało-niebieska, ale też biało-czerwona, na znak, powiedzmy, takiego braterstwa broni, czy też pokazania, że to jest wspólna historia i ta walka dotyczy obu tych narodów tak naprawdę. Tym bardziej, że powstanie w getcie warszawskim było pierwszym powstaniem miejskim, które wybuchło przeciwko okupantowi, pierwszym powstaniem warszawskim de facto, w odróżnieniu od tego, które miało miejsce rok później. To oni wywiesili w getcie 2 flagi. Syjonistyczną, biało-niebieską i polską, biało-czerwoną. To był widok podczas tej wojny dotąd niespotykany, a więc ten gest miał ogromne symboliczne znaczenie. Rzeczywiście, motyw wywieszenia 2 flag pojawia się w przekazach dotyczących powstania. Najprawdopodobniej tuż po rozpoczęciu walk bojowcy z ZZW zatknęli je na dachu zajmowanej kamienicy. W czasie próby zdobycia tego budynku zginął niemiecki oficer.
Informacja o flagach pojawiła się już w kwietniu 1943 w niektórych sprawozdaniach polskiego podziemia, między innymi w dokumencie sporządzonym przez kontrwywiad delegatury rządu na kraj oraz wydawanym przez delegaturę Nowym Dniu. Oczywiście ta walka, jeżeli chodzi o społeczność żydowską, była skazana na porażkę i tutaj raczej nikt nie miał nadziei, że Żydzi będą na tyle skutecznie w stanie się przeciwstawić. Tym bardziej, że Niemcy rzucili już od tych pierwszych dni powstania bardzo duże siły i bardzo dobre zaopatrzenie właśnie w broń przeciwko tak naprawdę garstce walczących bojowców, no bo mamy tutaj być może około 1000 bojowców, którzy z tych różnych grup właśnie zaangażowali się w te walki. Niemniej ten pierwotny pomysł, że powstanie zostanie zdławione, czy ta ostatnia faza likwidacji getta będzie trwała 3 dni, nie został zrealizowany. I właśnie między innymi dzięki tej pierwszej fazie tych zaciekłych walk, które Żydzi prowadzili. Wydaje się, że Żydowski Związek Wojskowy miał świadomość, że obrona getta nie jest możliwa i do powstania przystąpił z planem wycofania się po kilku dniach walk. Taktyka Żydowskiego Związku Wojskowego była taka po wybuchu powstania, że oni doprowadzają, czy toczą walkę z Niemcami, taką, no mówimy tu o tej bitwie, czy walce, czy w starciach na Placu Muranowskim, a następnie wychodzą poza teren getta i działają już poza terenem getta. Dokładnie. Plan był następujący. Stawiać opór zbrojny, dopóki jest to możliwe. Zadać Niemcom jak najwięcej strat, a następnie wyjść z getta tunelem na stronę aryjską i prowadzić z nazistami walkę partyzancką. Rzeczywiście część tych grup przedostała się przez tunel pod Muranowską 6. Wylądowali w okolicach Michalina, tam niestety zostali zadenuncjowani. I część z tych osób nie przeżyła, część wróciła na teren getta. Więc to też są takie dramatyczne historie i uświadamiają nam, że wyjście poza teren getta wcale nie oznaczało, że dana osoba przetrwa. Większość członków ZZW nie doczekało wyzwolenia. Ci, którym udało się wyjść z getta i przeżyć, najprawdopodobniej zginęli rok później w Powstaniu Warszawskim. Mówię najprawdopodobniej, bo w przypadku Żydowskiego Związku Wojskowego jeszcze wciąż wielu rzeczy nie wiadomo, łącznie z kwestiami podstawowymi. Do chwili obecnej mamy pewne problemy nawet z określeniem, kto stał na czele Żydowskiego Związku Wojskowego. To znaczy przez lata dominowała narracja o niejakim Apfelbaumie. Dziś już badacze skłaniają się ku temu, że ta postać w ogóle nie istniała, że to była pewnego rodzaju kreacja. Natomiast na czele Żydowskiego Związku Wojskowego stawiany jest Paweł Frenkel. The commander of the ZZW, Paweł Frenkel, Dowódca ZZW, Paweł Frenkel, jest postacią zupełnie nieznaną. Przez lata wydawało nam się, że w żadnych archiwach nie zachował się na jego temat ani jeden dokument, ani jedno zdjęcie. Nikt nie wiedział nawet, jak wyglądał. Był dla nas wielką tajemnicą. Paweł Frenkel. This is a big mystery. Tajemnicą, którą postanowił rozwikłać właśnie Yossi Swed. Swoje badania oparł m.in. na podstawie świadectwa złożonego po wojnie przez Dawida Wdowińskiego, który trafił do getta warszawskiego. Pracował tam jako lekarz, ale został też aktywnym członkiem podziemia. On nie był związany z ZZW w tej odsłonie militarnej, ale współtworzył tę organizację, był jednym z komendantów tej organizacji, chociaż raczej tutaj chodzi o taki trzon polityczny. Pewne jest, że znał Frenkla, a ponieważ jako jeden z nielicznych członków ZZW przeżył wojnę, pytano go o dowódcę tej formacji. And he says few things about Paweł Frenkel. But what he does say, biography was... Mówi o Frenklu różne miłe rzeczy, ale jeśli chodzi o fakty ściśle dotyczące jego życiorysu, to zaznacza, że był on świetnie wyszkolonym żołnierzem Wojska Polskiego, który brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku. When the GOB and the ZZW tried to combine forces to become like a one. Kiedy ŻOB i ZZW prowadziły rozmowy nad stworzeniem jednej wspólnej grupy bojowej, Wdowiński, biorąc pod uwagę doświadczenie bojowe Frenkla, zaproponował, by to on dowodził całym żydowskim podziemiem, ale na ten pomysł nie zgodziła się żydowska organizacja bojowa. To be the leader of the joint organization, and the GOB did not accept this. W zweryfikowaniu tożsamości Pawła Frenkla pomocny okazał się także artykuł napisany na początku lat 60. ubiegłego wieku przez członka Bejtaru
Jerome'a Halperina, który odpowiadał za szkolenie wojskowe rozsianych po świecie członków tej organizacji. Jedną z osób, które przeszły takie szkolenie w latach 1937-38 we Włoszech, był właśnie Paweł Frenkel. Artykuł ten wyjaśnia, kim tak naprawdę był Paweł Frenkel. To kluczowy dokument w naszych badaniach, który został znaleziony tutaj, gdzie pracuję, w Begin Center. Jest on niezwykle cenny, bo jako jedyny odkrywa przed nami nowe tropy. Z tekstu tego Yossi Swed dowiedział się m.in., że Frenkel nie miał na imię Paweł, że był oficerem w Wojsku Polskim, że został wyrzucony z uczelni za walkę z antysemityzmem i że był kadetem w szkole marynarskiej. Szkolenie kończyło się rejsem z Włoch do ziemi Izraela. To niezwykle zaskoczyło badacza. This was our lead cue, and we started researching, trying to understand and to reveal who was Paweł Frenkel. Artykuł stał się naszym głównym źródłem w poszukiwaniu kolejnych części układanki, które pomogłyby nam odkryć prawdziwą tożsamość Frenkla. I tak dotarliśmy do listy pasażerów statku Salah Alech, który w 1938 roku płynął z Włoch do Izraela. Okazało się, że płynął nimi jeden Frenkel. Jakub. Jakob Frenkel. So we had like the first time we understood what was his name. Tak odkryliśmy jego prawdziwe imię. A potem w książce Halperina o tamtym rejsie natknęliśmy się na zdjęcie Frenkla. To nie wszystko. W Wojskowym Archiwum w Warszawie znaleźliśmy teczkę Jakuba i stąd wiemy, że urodził się 2 sierpnia 1911 roku. W Białymstoku, a nie w Warszawie. Z materiałów archiwalnych wynika, że wstąpił do wojska w wieku 21 lat. Te odkrycia zachęciły nas do dalszych poszukiwań. W końcu znaleźliśmy kolejne jego zdjęcie, w polskim mundurze wojskowym. Do tej pory dysponowaliśmy tylko szkicem sporządzonym przez osobę, która spotkała Frenkla w czasie wojny. To wręcz niesamowite, jak bardzo Jakub ze zdjęcia jest podobny do Jakuba ze szkicu. And we found out that he was an excellent Polish officer, great horse rider, he was great in shooting. Był świetnym strzelcem, jeździł konno, w bitwie wykazywał się wielką odwagą. Wszystko pokrywało się ze wspomnieniami Jerome'a Halperina. Mam niemal całkowitą pewność, że właściwie zidentyfikowaliśmy postać dowódcy ZZW, ale wciąż prowadzimy badania i szukamy tej ostatniej wskazówki, która potwierdzi nasze dotychczasowe odkrycia dotyczące Pawła Frenkla. Najprawdopodobniej pod koniec 1938 roku był już z powrotem w Polsce, a w 1939 jako porucznik rezerwy dostał powołanie do wojska i brał udział w kampanii wrześniowej. Kiedy wybuchło powstanie w getcie warszawskim, Frenkel miał 31 lat. Jakub Paweł Frenkel zginął 19 czerwca 1943 roku w strzelaninie z Niemcami na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. To była zaciekła walka, w której poległo 4 niemieckich żołnierzy i 11 żydowskich bojowników. Z tego co wiemy, Jakub Paweł Frenkel był jednym z tych, którzy zginęli tego dnia. Być może ktoś go wydał. Może ludzie, od których kupował broń na czarnym rynku. Wciąż wielu faktów nie znamy. Wiemy, że wojny nie przeżył nikt, kto od początku do końca był świadkiem bitwy na Placu Muranowskim. Dlatego dziś relacje o tamtych wydarzeniach pełne są sprzeczności i niejasności. Jedno je jednak łączy. W getcie warszawskim przez jakiś czas w kwietniu 1943 roku powiewały obok siebie 2 sztandary. Biało-czerwony i biało-niebieski. Symbol braterstwa
który w odczuciu wielu pozostał jedynie symbolem. Miasto za murem. Scenariusz, montaż, udźwiękowienie i narracja Michał Kukawski. Lektorzy Kacper Kaliszewski i Jonasz Tołopiło. Za pomoc i wsparcie dziękuję Maszy Makarowej z Muzeum Getta Warszawskiego. W odcinku tym wykorzystałem fragmenty nagrań przekazanych mi przez muzeum. Podcast został zrealizowany w ramach projektu Getto w Warszawie – opowieść heroiczna, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.